Witajcie! Kończymy naszą przygodę z Rosją i ruszamy dalej na południe. Przed nami zupełnie inny świat. Witajcie w Uzbekistanie. Kraj jedwabnego szlaku, starożytnych miast i bajkowej architektury. Zobaczcie, jak wygląda życie tu i teraz, w miejscu, gdzie historia splata się z codziennością. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, żeby nic Was nie ominęło. Przed nami kolejna niesamowita wyprawa. Siemanko, pozdrawiam z Uzbekistanu. Spaliśmy dzisiaj na lotnisku parę godzin w samolocie i teraz ruszamy na zwiedzanko. Jesteśmy właśnie kawkę na śniadanie od pani. No, przydał się ten sen. Fajnie, że coraz więcej lotnisk ma kapsuły. Serio, bardzo dużo to pomaga. Na dzień w Uzbekistanie to tak naprawdę tylko parę godzin. Pojedziemy do miasta, żeby chłopaki zobaczyć te najważniejsze miejsca, jakie są tutaj w stolicy, czyli w Taszkencie. I później lecimy już do Baku, do Azerbejdżanu. Nie mogę być. To niestety ograniczenia ograniczają. Ale wiecie, co to za prysznic. Nie można tego słowa użyć już nawet faktycznie. Moi drodzy, Uzbekistan, Taszkent. W Uzbekistanie mieszka 37 milionów ludzi. Uzbekistan był centralnym miejscem jedwabnego szlaku, który przebiegał z Chin do Europy. Także bardzo ważne miejsce. Jestem w Uzbekistanie już trzeci raz. Jeśli ktoś się zastanawia, czy tu przyjechać, to tak, na pewno bardzo warto przyjechać. Szczególnie są 3 miejscowości, w których się jedzie pociągami między nimi. W Taszkencie jest co zobaczyć, ale uważam, że lepiej pojechać tam dalej, jeśli ktoś ma ograniczony czas. Właśnie przyjechaliśmy na bazar. Ludzie porównują, że ten bazar to taki nasz stadion dziesięciolecia za dawnych lat. No i zaraz zobaczymy. Można tu kupić podobno wszystko, poza spluwami, bo to podobno policja trzyma i to mocno rygorystycznie tutaj. Chociaż pewnie też można. No i takie klimaty będą. Przyprawy. Idziemy na początku gdzieś znaleźć miejsce na śniadanko. Chcemy sobie kupić uzbecki chlebek. Gdzieś tu jest miejsce podobno, gdzie wypiekają na miejscu. Wchodzimy do Horsu Bazaru. Znaczy to jest główna hala, ale oczywiście bazar jest jeszcze wszędzie dookoła. O, mięsko. To gorące jak nie wiem, oni tu mięso sprzedają. Tutaj makaronik można kupić już ugotowany. Tutaj kiszonki. Ale to jest klimacik, co? Fajnie z wyrzeczkiem idzie. Pety sprzedaje na sztuki. Wodę tam też ma. Uzbecki chlebek. Hello. How much? Coca? Świeżutki uzbecki chlebek. Ale i tak najlepsze jak jadłem z tych chlebków to były w Kirgistanie. Patrzcie, jak popcorn pan sprzedaje. Taka tam. Takie tam na jeden film na wieczór. Dobra, zwiedzanko zaczynamy. W budynku, który znajduje się od razu przy targu, czyli islamskiej szkoły. Nazywa się
Kukeltaş Medresa. No te budynki w Uzbekistanie naprawdę pięknie wyglądają. A, nie wejdziemy do środka, ale możemy sobie fotę tu zrobić. Zbudowana w XVI wieku. Z najważniejszych miast Uzbekistanu to oczywiście jest Samarkanda, Bukhara i Khiva. Nie Khiva, Shiva, nie, chyba Khiva się mówi. Tam takich budynków z takim zdobieniem jest po prostu pełno. Te 3 miasta to są takie obowiązkowe, żeby zobaczyć, a Taszkent uważam, że to jest takie dodatkowe. Nie, nic konkretnego tutaj takiego nie ma, żeby typowo tutaj jechać. Myślę, że tamte 3 to jest taka petarda na maksa. I zresztą jak zobaczycie tamte 3 i przyjedziecie tutaj, to już Taszkent w ogóle na was nie zrobi żadnego wrażenia. Także jeśli przyjeżdżacie i chcecie, żeby jeszcze zrobił, to zaczynajcie właśnie od tego miasta. Jak będziecie tu chcieli jeździć, Yandex.Go działa idealnie. Ceny petarda. 10 zł się płaci za taksówkę mniej więcej. Czyli taniutko. Z lotniska zapłaciliśmy 11 zł do miasta. No tutaj to otwierają coś grubego, ale jeszcze nie można wejść, bo jeszcze to budują. Ale jak ja tu byłem 5 lat temu, to tego nie było. Popatrzcie, tu wszystko dookoła budują. Jak to skończą, to będzie pięknie wyglądało. Ogólnie to my jechaliśmy teraz do innego miejsca. Nie, to sam. Nie, sam lód, no, zmrożone, dobrze. Jechaliśmy do innego miejsca przez przypadek, który nas kierowca wysadził. Myślał, że tu chcemy być. A tu wszystko... Tylko zastanawiam się, jak dotrzemy do tamtego, chyba tu naokoło chyba nie ma coś, bo tu wszystko budują, chyba trzeba wrócić i tam iść w prawo. Ale jak to skończą, piękne będzie, także mam nadzieję, że kiedyś zobaczę. Ale Uzbekistan to jest akurat miejsce takie, że na pewno kiedyś będę miał tutaj jakąś dłuższą przesiadkę albo coś, albo sam będę chciał z kimś przyjechać. Kurde, no i niestety jest tu blacha, bo remontują wszystko dookoła, ale jak to skończą, to będzie tak wyglądało, że szok. Całe wszystko tutaj remontują, wszystko po kawałku. Trzeba pojechać w inną stronę miasta, no bo tutaj też tamtą stronę. Jaka decyzja? Idziemy? No musimy, tu i tak nic nie ma. Wszystko zamrożone. No szkoda, ale plusem jest to, że jak to już skończą, oj, to będzie bardzo warto odwiedzić. Idziemy spróbować sobie jeszcze tutaj od tej strony zobaczyć. Tu kolejna szkoła islamu. No, można wejść do środka.
Nie wiem, czy za oknem tam można... A, w sumie też jest pan tutaj w krótkich spodenkach. W sumie czemu nie mamy. Patrzcie to. Tu są naprawdę same... Oj. Ty, tu jest nawet Chevrolet. Tico jest... Nie Tico, Matiz jest przerobiona Chevrolet też. Nie, bo tam też Deo było Aha. wcześniej inne. Tutaj to jest Chevrolet. Ale patrzcie, no o, tam jedna Toyota stoi, a tak to same Chevrolety. Przyjedziemy do centrum miasta na śniadanko i powiem wam, że wylądowaliśmy w pięknym miejscu. Takie nowoczesne osiedle zamknięte. Nazywa się to Tashkent City Park. Myślę, że po prostu jakiś park jedziemy, a tutaj już lepsze. Kurde, to miasto to się zmienia. Naprawdę, w ciągu 5 lat. Widzę, normalnie jakbym był w jakimś innym mieście. A wydawało mi się, że mniej więcej pamiętałem, co tutaj było. Ale też pamiętam, jak byłem z Matim i z Farą i z siostrą Fary na imprezce tutaj. Świetnie było. Mimo tego, że to jest kraj muzułmański, to nie przejmują się i piją alkohol normalnie i dobrze się bawią. No powiem wam, że zaskoczyli nas. Wyglądało, że nie będzie jakoś super drogo, super tanio, ale no ogólnie Uzbekistan jest tani. No a rachunek daliśmy 300 za śniadanie. Weźmiemy sobie po 2 soki, po kawie i po 2 razy szakszułka i tam kanapka jakaś. 300 zł. Ale cóż. A taksówką do kraju pojechaliśmy. No a za taksówkę za 5 zł jechaliśmy. Taksówki to są tutaj praktycznie za darmo. Ale to samo słyszałem, że w Azerbejdżanie, że tam w Baku to po prostu będzie masz za darmo jeździć, że nieraz to... O, ładna fontanna tam jest. Że nieraz lepiej po prostu jechać taksówką niż iść z buta, bo no to są tak tanie. Poszliśmy sobie zobaczyć teraz do centrum tego osiedla. No i powiem wam, że grubo, no. Ej, tamtędy są, możemy środkiem przejść tych basenów. Powiem wam, że grubo osiedle, naprawdę, no. Szok, że jesteśmy w Taszkencie. To wygląda, jakbyśmy byli, nie wiem. Pięknie. Ciekawe, czy w ogóle z tych basenów można korzystać, no bo tu fontanny są, wiadomo, któreś godziny włączają je. No ale pięknie. Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Ale wyobraźcie sobie, ile tutaj musi mieszkanie kosztować. Kurczę, szkoda, że te fontanny nie działają. Ale był świetny efekt. Ciekawe, której godziny włączają je. Nie wieczorem dopiero się świeci. No, pewnie tak, bo ja widziałem właśnie zdjęcia, no to pokaz fontan plus świateł od razu. No, ale myślę, że to będzie pewnie jedno z droższych osiedli w całym Uzbekistanie. No, tam. Patrzcie, jakie światła tutaj są. Idzie powoli, coraz szybciej. Biegnij, bo będzie zielone, znaczy będzie czerwone i czerwone. Ciekawe. A tu można chyba kartą oddać. Dobra, musimy iść tutaj na wierzch. I będzie nasza stacja. Bilet 80 groszy na metro. Taksówki między 5 a 10 zł. A śniadanie 300. Ja nie wiem, co myśmy jedli. Ja też nie. Chyba w jakimś prezydenckim typu. My mieliśmy szakszukę z 2 jajek i 2 kromki chleba. O, popatrzcie, no i tak wygląda stacja metra. Zdobienie, ładne sufity. No, tu są ładne stacje. Zobacz, że się wydali z mostu. Bardzo ładne. Zobaczcie tu dalej, jakie ładne dzieła.
Patrzcie, z mozaiki jak ładnie zrobione. No i musimy pojechać na stację Amir Temur. No warto się przejechać tutaj tym metrem, na pewno warto sobie to zobaczyć. Co do moskiewskiego metra, to jeszcze nie powiedziałem wam jednej fajnej ciekawostki. W ostatnim odcinku to miałem powiedzieć, ale całkiem mi wypadło z głowy. Pomyślcie, że w moskiewskim metrze każdego dnia jedzie 9 milionów ludzi. I oni mówią, że tam mieszka 13 milionów ludzi. Nie wierzę, na pewno. Dużo więcej. Ale pomyślcie, ile to jest 9 milionów ludzi. I pomyślcie, jakby się tak metro zepsuło. Tam trzeba przejść pod to. To hotel Uzbekistan. Ikona w tym mieście. Pamiętam na pewno jeszcze Związek Radziecki. Jakiś taki napój gruszkowy, co wygląda jak piwko, ale piwko nie. Ale oni tu normalnie piją alkohol przecież, ty? Na ulicy nie. Na ulicy nie, ale tak poza tym. Tak. No. Jest Mati ze mną. Siema. Matiego widzieliście już u mnie na kanale, jak ktoś dawno ogląda. Kiedy my się Mati widzieliśmy? Malinki jest taki. 4 lata temu się widzieliśmy? A, średni powiedział. Mati, Tak? 4 lata temu czy 5 się widzieliśmy tutaj? Nie, chyba ze 3 wydaje mi się. Nie, 3 na pewno. 4 chyba. No to Chyba 4. Może 4. Ale dawno temu w każdym razie. Dawno temu, dokładnie. Od razu na początku wyszło, że ja nie wiem nawet jak się to je. No to proszę jeszcze raz. Po kolei. Dobra, mu pokażę, co? Tak. Bierze się kefir, tak nakładamy na ryż i to z kefirem. A dlaczego? Bo ogólnie puf jest tłusty, To jest mega tłusty. tak, a jak je się to z kefirem, to kefir pomaga trawieniu. Aha. No, czyli jak byłem w Kirgistanie, ani raz dobrze tego nie zjadłem, ale w sumie w Kirgistanie oni ani raz mi do tego nie dawali kefiru. Jak cię tu żyje? W porządku, bardzo w porządku. Ślub wzięliście, co nie? Wzięliśmy z Z Farą. kupiliśmy mieszkanie, powoli się aklimatyzuje, aczkolwiek pogoda cały czas jest... Ja pierwszy, to jest taki, nie? strasznie gorąco jest. Dobra. Nie piję słodkiego, ale tego, to sobie spróbuję. Cukier walił sam. Tak, aż? Ojeju. Sam cukier, faktycznie. Mocna akcja. W takich beczkach też sprzedają kwas chlebowy. To jest dużo... Tego nie chcę, słodkie. No to tak, popatrzcie jak to wygląda. Hotel Uzbekistan jest... Wybudowali go w 1974 roku. Był przeznaczony do przyjmowania zagranicznych gości i delegacji w czasach ZSRR. Moi drodzy, mam przypominać otwartą książkę. Mati właśnie teraz opowiedział, że tu 40 lat temu miał ten hotel swoje lata świetności. To wszyscy ci najważniejsi z Związku Radzieckiego przyjeżdżali. No i oczywiście w każdym pokoju podsłuch. Pełna kontrola musiała być. Uzbeczka. Podłoga z drewna. Tu już widać trochę te lata. ZSRR. Śmierdzi dobrym papierosem, Paweł. Śmierdzi takim porządnym radzieckim papierosem, który tutaj te dywany czuły. O, siłka też jest, widać, że... Pitbull Jim. To jest to. Stary worek. Nie, no to mamy to samo na bali. Dawaj, to samo jest. Paka kanapa. Na rękę można się zmierzyć. Dziwne, że nie ma gołych bab jeszcze na ścianach. A ile to kosztuje mniej więcej doba? Z tego co mnie pamięć nie myli, to jakieś 150 zł na 2 osoby. Mówię, że koniak uzbecki słynie. Zobaczcie. Kurwa, za bardzo dobry. O, Mati, może powiesz coś o tym Timurze? To jest bohater narodowy, tak? Tak, Timur to jest Timur Chromy, to jest bohater narodowy. I no on ogólnie zasłynął tym, że tak naprawdę w swoich czasach świetności zawojował masę terenu tutaj. Ciekawostka związana z nim jest taka, że te wszystkie narody, które tutaj są dookoła, Tadżykowie, Kirgidzi, Kazachowie i Uzbecy, oni mieli spór o niego, każdy chciał go przygarnąć do siebie, bo to była wielka postać w historii, o której my w Europie nigdy się nie uczymy, ale to była postać pokroju na przykład Aleksandra Macedońskiego. I oni się o niego toczyli spór, ale w pewnym momencie jakieś tam oficjalne organy, nie wiem jakie, przyznały go tak jakby Uzbekistanowi.
No i on teraz uchodzi za taką dumę narodową Uzbekistanu. Tam właśnie widzimy jego pomnik i co ciekawe, jego pomnik, on siedzi na koniu i ten koń ma podniesione jedno kopyto do góry. Ja nie pamiętam, jaka jest anegdota związana z tym tematem, ale jest tak, że jest taka uniwersalna zasada, że jak jest jakiś bohater na koniu i ma podniesione jedno kopyto do góry, czy oba kopyta do góry, czy oba kopyta na podejście stoją, to wtedy oznacza, symbolizuje to, w jaki sposób on zginął. Czy zginął śmiercią naturalną, czy w chorobie, czy w czasie wojnie. On akurat zginął w czasie marszu na Chiny i w wieku tam 60 kilku lat bodajże, więc prawdopodobnie jedno kopyto do góry, no mówię, nie pamiętam dokładnie, symbolizuje to, że zginął w czasie walki. Co tu obok mamy? Tam to białe? Tutaj jest taka sala konferencyjna. A, sala konferencyjna, a tam jest Muzeum Narodowe, tak? Muzeum, tam jest dalej też widzimy, tam naprzeciwko byliście. To jest to centrum takie Tashkent City. Co też ciekawe, pewnie zauważyliście, że centrum jest bardzo tak jakby zadrzewione. Bardzo zielono tutaj jest. I Bardzo ładne to jest. no, to jest fajne, przyjemnie się spaceruje, ale Fara mi mówiła, że jeszcze z 10 lat temu to było 2-3 razy więcej tych drzew. Więc... Ciekawe, i tak teraz się wydaje, że jest dużo. No i tak się wydaje. A moi widzowie, którzy jeszcze nie znają Mateusza i Fary, prowadzą kanał właśnie o życiu w Uzbekistanie. Przede wszystkim. Fara i Mati, zapraszamy na YouTube'a. Nie pożałujecie. Dokładnie Albo tak. pożałujecie. Albo pożałujecie. Ale co wam szkodzi spróbować? Albo nie pożałujecie, albo pożałujecie, pamiętajcie. Są dwie opcje. Są dwie opcje. 50-50. Miasto na samym końcu kraju się jedzie jakieś 24 godziny. No ja jechałem bardzo długo tam, no. No, jakieś 20-24 Co to jest, Mati? No to jest sala konferencyjna. Aha, sala No, tutaj konferencyjna. się przyjmuje jakichś ważnych ludzi, są jakieś występy. Czyli za czasów ZSRR tutaj, teraz przenieśli się tutaj. Tylko tu nie ma hotelu, nie? Tylko taka sala taka. No dobra, idziemy jeszcze do parku zobaczyć. Zobaczyć właśnie pomnik Timura. I później musimy spadać. Mati powiedział fajną ciekawostkę o tym, że ta szybka kolej tutaj co jeździ, to już 250 na godzinę jedzie. No to już można dojechać nią do Samarkandy i w przyszłym roku jeszcze ma być jeszcze dalej otwarta. Czyli zamiast jechać 20 godzin, będzie można to załatwić parę godzin. Bardzo warto. Tutaj macie pomnik właśnie Amira Temura na tle hotelu Uzbekistan. Możemy sobie spróbować samsę z mięsem. I tu... Sos nie. Nie. A jest bez cukru? Teraz jesteśmy na taszkenckich krupówkach. Paweł ma farta, bo go prawie w Pingla opykałem. Ale niestety nie mamy czasu. A było blisko. I znowu by się obraził, że przegrał. Nie, to jest to, co ja jem. Chcesz pół? To jest hit, naprawdę. Zamówiliśmy teraz taksę na lotnisko Yandexa i płacimy za niego 6 zł. A mamy z pół godziny, jakoś tak. Znaczy teraz wam powiem, ile będziemy jechać, ale no, to za darmo praktycznie. Azerbejdżan, a dokładnie Baku, czyli jego stolica. Podobno niesamowicie piękna stolica, bardzo rozwinięta. Także pokażę wam, jak wygląda. To mój 143 kraj na 193. To oczywiście 20 to po naszym. Plus dodatkowo jeszcze oczywiście 25 krajów, które są nieuznawane lub częściowo uznawane. Po skończeniu tej wyprawy jeszcze Armenii i Gruzji 170. Całkiem ładny wynik. No, idziemy teraz ogarnąć szybko. Aha, pamiętajcie, jak lecicie do Azerbejdżanu, to potrzebujemy tutaj normalnie wizę. Trzeba nią aplikować na internecie o e-wizę i się czeka 3-4 dni. Ile płaciliśmy za wizę? $20, nie? Chyba 35 wydaje mi się. Albo 35, dobra, $35 się płaciło za wizę. 3-4 dni mieliśmy ją i sprawdzają. Sprawdzali nam przed tym, jak wsiadaliśmy do samolotu, specjalnie wzięli nas na bok,
żeby sprawdzić naszą wizę, czy na pewno mamy. Wiecie, jak w ogóle się kapnąłem, że trzeba? Ja byłem przekonany, że my nie potrzebujemy. Mówię, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, nie, na bank nie potrzebujemy. I tak mnie coś tknęło w Rosji, jak byłem. Mówię, a sprawdzę sobie taką stronę. Polo mi podał tą stronę. Nie powiem wam, jak się teraz nazywa. No bo dobra, powiem wam. Bo to jest bardzo ważna strona i podróżnicy powinni ją mieć. Jak? Paszport Index, prawda? Paszport Index się nazywa. Tam sobie zaznaczacie, że macie paszport polski i dokładnie wszystkie kraje wam dokładnie pokazuje, gdzie trzeba, gdzie nie trzeba, gdzie jest e-wiza, gdzie jest taka długa wiza. Mega fajna. Polecam. No, byłem wypłacić pieniądze, pokażę wam, jak wyglądają. Tutaj są manaty. 5 manatów, 10 zł. Mniej więcej taki jest przelicznik. Tak wygląda 20 i 50. Na każdej Setka. jest... setka. Na każdej jest mapa Azerbejdżanu. Każdy, kto był wcześniej w Azerbejdżanie, w Baku dokładnie, mówił mi, że będę zachwycony tym miastem. Że jest tak piękne miasto. Dlatego mam swoje oczekiwania wobec tego miejsca, ale myślę, że się nie zawiodę. Bo nawet ludzie, którzy podróżowali bardzo dużo i byli tutaj wcześniej, to mi mówili, że jest pięknie. Także skoro takie osoby, które dużo widziały i takie coś mówią dalej, to musi tak być. Jak się dostać z lotniska, jeździ tutaj taki czerwony autobus. Tutaj jest maszyna, musicie sobie kupić, uzupełnić w maszynie 10 manatów na przykład. Karta kosztuje 2. No i my na 3 osoby potrzebujemy dychę, bo po 2 jeszcze 2 nam zostanie. I co 15 minut bus tu odjeżdża stąd. Najtańsza opcja. Do samego centrum jedzie, a tam już złapią sobie taksy. Nie wiem, czy tam są, nie wiem, czy Yandex tu działa, zaraz będziemy sprawdzać. Tutaj jest ten autobus dokładnie. Dalej jedziemy, ale powiem wam, że już widać, że to będzie bardzo ładne miasto. No idziemy, mamy pół godzinki do hotelu, ale ze względu na to, że jest fajny klimacik, to idziemy się przejść. Idziemy teraz prosto do promenady, bo nasz hotel akurat jest przy promenadzie. Może być tak, że będziemy mieli nawet widok na morze, jak dobrze pójdzie. Albo nie, zobaczymy, czas pokaże. No ale idziemy się przejść. I będą... Wchodzimy w kepsa? Ty, patrz. Jemy? No to dałeś. No i jesteśmy na deptaku. Ty, to są jakieś wycieczkowe, może gdzieś sobie popłyniemy jutro. Statki takie wycieczkowe tutaj widzimy. Może to sobie nimi gdzieś popłyniemy. No. Właśnie ludzie z nich wyszli, no na pewno muszą być takie. Patrz, ile ludzi, no? Wiecie co? No to jest miazga. Tutaj przepłynięcie się tym statkiem 40 minut wzdłuż wybrzeża kosztuje 10 zł. Jestem mocno zaskoczony tymi cenami tutaj. Byliśmy teraz na obiedzie, no to jedliśmy po 20 zł za danie. Autobus kosztował nas po 4 zł, żeby z lotniska do centrum miasta dojechać. Z lotniska, czaicie to? Coś przypuszczam, że zaskoczy mnie ten kraj i to miasto. Ale klimacik tutaj, jesteśmy na tej promenadzie, tutaj jest sam koniec, będziemy szli zaraz w stronę hotelu, w drugą stronę mamy hotel. Mega wakacyjny. Czuć tu taki fajny, wakacyjny, nadmorski klimat.
Dużo nie widzieliśmy, ale to co zobaczyliśmy to już wystarczy, żeby stwierdzić, że jest to naprawdę fajnie. Dzisiaj to będzie taki wstęp tylko do tego Azerbejdżanu, a taki właściwy odcinek będzie kolejny. Świetnie się wyświetla to tam z tyłu na tych wieżowcach. I co chwilę się zmienia. Pięć gwiazdek, moi drodzy. Szczególnie wyjazdu jest kanał podróży, nie kanał. No i będziemy sobie na miasto pozwiedzać. Bardzo mi to przypomina ulicę takiej Palmy. W Palmie na Majorce tak jest. Tutaj podobno też pod tym miastem jest jeszcze jedno miasto. No to już chyba tutaj dziś pewnie będą zdjęcia. Jutro zobaczymy. Przyjdziemy na stare miasto, na drugie miasto, które jest pod miastem. Nie wiem, czy tam w ogóle można wejść. Ale troszkę poczytałem tutaj o Baku. Jest bardzo interesujące miasto. O patrzcie. My w tej podróży widzieliśmy już jakieś, nie wiem, z 300 G-klas. Ale to jest bardzo rzadka wersja, bo biała. Biała, tak. W ogóle przygotowują to miasto do Formuły 1. Na trasie robią trybuny, gdzie ludzie będą siedzieli. Otoczone jest dużo miejsc. Ciekawie. A najlepsze, że formuła dopiero ma być za 2 miesiące. Będziemy na jakiś deptak sobie pochodzić. O, tutaj możecie zobaczyć flagę Azerbejdżanu, jak wygląda. 3 kolory. Księżyc z gwiazdą, muzułmańskie. Cinnabon, nie chciałem tego widzieć. Tutaj jest Azerbejdżan, ogólnie jest krajem muzułmańskim, ale tu jest też tak bardziej luźno, że normalnie można się piwka napić, alkoholu, że kobiety nie muszą chodzić w chustach, tylko są normalnie ubrane. Taki większy luz. O, małpa. Wtorek, godzina 22. No to wszędzie full. Może tutaj przez te temperatury żyją bardziej wieczorami. Zobaczymy jutro w sumie, jak będzie gorąco. Bo w Uzbekistanie to było piekło dzisiaj. Świetne jest to miasto. O, widzicie, nawet reklamy piwka są, także w kraju muzułmańskim takie rzeczy, także musi być naprawdę niezły luz. Paweł, ty jesteś typowo twój bezrobotny kolega we wtorek. O 6 rano. O 6 rano. Tutaj 23 we wtorek. Zamiast coraz mniej ludzi, to coraz więcej wszędzie. Ale tu na pewno musi tak być, że tu po prostu w dzień pewnie pustki ze względu na temperatury. I wieczorami wszyscy żyją. No, my już w pokoju. Świetne. Naprawdę. Paweł, polecasz? Bardzo. Dokładnie tak. Ostatnio Paweł usłyszał od pewnej pani, że widziała dużo świata, ale że Baku, Azerbejdżan niesamowicie jej się podobał i bardzo zaskoczył. No i trzeba się pod tym podpisać. Zdecydowanie na plus. A przez kolejne 2 dni, w kolejnych 2 odcinkach zobaczycie troszkę więcej z tego miejsca. Także serdecznie Was zapraszam. Później polecimy do Armenii, do Gruzji. No i jeszcze tam jeden, może jak się uda zobaczyć kraj, który nie jest uznawany. Tylko czekamy na zezwolenie co czas, żeby tam się dostać. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tak jakby na terenie Gruzji jest jeszcze Abchazja i Osetia Południowa. Do Osetii nie można wjechać, a do Abchazji załatwiamy sobie wjazd. Trzeba czekać tydzień na zezwolenie. No i mamy nadzieję, że zdążymy go dostać, żeby tam pojechać i Wam pokazać. Podobno też jest bardzo ładnie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zostawcie suba, jeśli ktoś jeszcze Was nie subskrybuje, bo to bardzo ważne dla mnie, żeby mieć 1 000 000 w tym roku.
Pozdro.